No i siema, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek z combo mapą do ETS2, czyli odcinek, w którym pokażę wam, jak zainstalować bardzo dużo mapek do ETS-a. Jest tutaj 13 modów, 13 mapek z możliwością rozszerzenia do 15, ale o tym zaraz jeszcze powiem. Pamiętajcie, że ten odcinek jest na wersji 1.44, no i jeśli macie jakąś następną wersję, jakąś, nie wiem, 1.45 albo jeszcze jakieś nowsze, zależy kiedy ten odcinek oglądacie, to poszukajcie sobie odcinka na tą dedykowaną wersję. Jeśli nie wiecie jeszcze, jak sprawdzić, jaką wersję macie, to jeszcze ja zaraz wam pokażę. Pamiętajcie, żeby robić wszystko kropka w kropkę ze mną, ponieważ ja tutaj koło 3 godzin czasu poświęciłem na to, żeby te wszystkie mapki zgrać ze sobą, żeby to wszystko wam działało, dlatego żebyście wy nie musieli tyle czasu spędzać, tylko żeby to wam od razu zadziałało po tym odcinku, no to po prostu róbcie wszystko kropka w kropkę ze mną. Przypominam jeszcze o zostawieniu łapeczki w górę oraz też o zostawieniu subika na kanale. Zapraszam was również na naszego Discorda oraz na TikToka, do których linka znajdziecie w opisie. Dobra, więc najpierw pokażę wam, jak sprawdzić, jaką wersję macie. Wchodzicie sobie na Steama, następnie na Euro Truck Simulator 2, tutaj klikacie najpierw raz lewym przyciskiem myszy, później prawym przyciskiem myszy właściwości, następnie wchodzicie sobie tutaj na beta. No i teraz tak, jeśli macie zaznaczone temporary i jakaś tam wersja, to znaczy, że macie tą wersję. Jeśli macie, tak jak ja, zaznaczone brak jakiejś tam wersji, no to po prostu macie tą wersję, która jest tutaj na samym dole, czyli ja chwilowo, jak mam brak zaznaczone, mam 1.44, a jak będzie temporary 1.45, no to i będę miał brak zaznaczone, no to będzie znaczyło, że mam 1.45 po prostu. No i jeszcze są public bety, najczęściej te public bety są na jakieś nowsze aktualizacje, ale wtedy raczej tego nie róbcie, bo tam będziecie mieli, nie każda mapka będzie wam działała, o tak. Czyli tak jak powiedziałem, odcinek jest na 1.44. Dobra, kolejną rzeczą, którą tutaj trzeba zrobić, no to musicie sobie w ustawieniach gry taką jedną rzecz zrobić, już wam pokazuję, jak to się robi. Zrobi się tak samo, czyli prawym przyciskiem myszy właściwości i zostajecie tutaj na ogólnych. I tutaj w opcjach uruchamiania musicie napisać myślnik unlimited log, tak to się pisze, czyli chodzi tutaj o to, że dajecie polecenie grze, że jak się wam uruchamia, to log musi być jakby unlimited, czyli po prostu nie może mieć limitu. O co tutaj chodzi? No, w skrócie wytłumaczę, o co chodzi. Jest coś takiego jak game log i tutaj jeśli otwieracie, jak widzicie, grę i macie jakieś tam mody, macie jakieś DLC, wejdziecie do gry i jakieś tam ustawienia zmienicie, to wszystko w tym logu się zapisuje i ten log jest często ograniczony, w sensie zawsze jest ograniczony. I po prostu jeśli dajecie bardzo dużo modów do gry, to żeby ten log był nieograniczony, to po prostu sobie tam to wpiszcie. Ten unlimited log, sprawdźcie tylko, czy macie myślnika i czy literka w literkę macie to dobrze napisane. Dobra, teraz przechodzimy do instalacji tych wszystkich modów. Pamiętajcie, jeszcze raz przypomnę wam, żebyście robili wszystko kropka w kropkę ze mną i też powiem wam, że wszystkie linki macie w opisie. Pierwsze co robicie, to pobieracie sobie Promotsa, tutaj klikacie wygeneruj dev, a następnie przechodzicie do drugiego kroku, wybieracie sobie, czy chcecie płacić, czy chcecie za darmo i sobie pobieracie wszystkie te mody, no i możecie jeszcze to, ewentualnie to na dole. Następnie pobieracie sobie Middle East Add-on Pack, oczywiście na wersję 1.44 oraz też na tą samą wersję Trailer and Company Pack. Możecie sobie jeszcze tam Cabin Accessories Pack, ale to nie jest akurat potrzebne, ale warto pobrać, bo tam będziecie mieli więcej opcji tuningu tam kiedyś. Następną rzeczą jest Rusmap, tutaj sobie pobieracie ten pierwszy link, żebyście to po prostu pobrali w jednym jakby pliku, ale jeszcze macie coś takiego jak Connector for Rusmap and Promote. Tego pobierać szczerze nie musicie. Kolejną rzeczą jest Degrade Step oraz Degrade Step English City Name, żebyście po prostu mieli angielskie nazwy, a nie jakieś tam z cyrylicą jakby, bo w Kazachstanie się chyba cyrylicy, z tego co wiem, używa. No i na tej stronie musicie się zarejestrować, żebyście mogli pobierać więcej modów. To polecam, bo jeszcze tutaj jest parę mapek z tej strony. Tutaj klikacie download po prostu i pobiera wam się. Następnie jest Raw Extended mapa i tutaj musicie zrobić tak. Najpierw pobieracie sobie z 3.4, pobieracie sobie tutaj te wszystkie rzeczy, czyli prefab, model 1.2, assets oraz media. Pobieracie sobie to. Następnie z poprzedniej wersji musicie pobrać sobie jeszcze dev map. Chyba, że już na tej wersji 3.4 będziecie mieli już dostępne defa, który chwilowo jeszcze nie jest dostępny, to wtedy pobieracie stąd. Później jest kolejna tutaj rzecz, też od Raw Extended, pobieracie sobie City English Names, czyli po prostu żebyście mieli angielską nazwę i następnie pobieracie sobie hybrydę, dwójkę, na Raw Extended, na Rusmapa, na Promotsa i na Middle Addona. Następnie sobie pobieracie projekt Balkans z tego tutaj linku, następnie Paris Rebuild, tutaj pobieracie sobie stąd, później jest Finnmark Mod, Salt
Hielet, to jest po prostu jakiś region chyba w Finlandii, nie wiem jak to się czyta. Tutaj sobie pobieracie pierwsze dwa linki, czyli żebyście mieli plik oraz na ferry, czyli na prom po prostu. Później jest Sud de France, czyli mapka Francji, w sensie tam to jest akurat mała mapka, ale polecam wam to ściągnąć. Tutaj macie linka, następnie jest Iberia, Rebuild, Ireland map, Viva la Malta, Litania, czyli mapka Litwy, Words Combined Backgrounds Map, czyli taka mapa, która doda wam, jak widzicie tutaj, no, po prostu background, czyli takie tło jakby, nie? Następnie pobieracie sobie jeszcze Crash Fix Huge Combos. No już na ten odcinek macie wszystkie mapki, ale jeszcze są dwie mapki, które polecam wam zainstalować. Pierwszą mapką jest Poland Rebuilding, czyli mapka, która bardzo, ale to bardzo zrewolucjonizuje wam całą Polskę. Będziecie mieli dużo ładniej to zrobioną, Polskę, oraz też Southern Region. Na chwilę obecną, gdy ja ten odcinek nagrywam, nie ma jeszcze tej mapki dostępnej, więc jeszcze polecam wam po prostu poszukać, czy nie ma Southern Region na wersji 1.44 i ewentualnie Poland Rebuilding na wersji 1.44 i wtedy to zainstalować. Pokażę wam jeszcze w grze, jak te dodatkowo mody zainstalować oczywiście. No ale dobra, co teraz robimy? Gdy to wszystko zainstalujemy, będziecie mieli bardzo, ale to bardzo dużo plików różnego rodzaju w folderze pobrane. Ja mam bardzo mało plików z tych, których wy będziecie mieli, po prostu tutaj zostawiłem parę plików, żeby wam pokazać, jak to działa. No i tak, co tutaj musicie zrobić? Pierwsze co, to szukacie promocji. A ja tutaj widzę, że promocja nie mam, no ale gdy pobierzecie wszystkie promocje, to otwieracie sobie promoc, będzie 01, takie coś, otwieracie sobie ten folder i przerzucacie wszystkie promocje, czyli o taką nazwę, jak tutaj macie promoc, myślnik, różne rzeczy V261, przerzucacie to do gry, czyli po prostu przerzucacie, tak? Później z promoc Middle S to przerzucacie sobie te dwa pliki. Jeśli chodzi o to, jeśli macie jakieś gotowe już pliki z końcówką .scs i nieważne jaki tutaj będzie znaczek, czy będzie taki znaczek niedostępny jak tutaj, czy będziecie mieli go przez notatnika otwartego, wystarczy, że wejdziecie sobie we właściwości i zobaczycie, że tutaj będziecie mieli plik .scs. Jeśli coś takiego macie, to po prostu sobie wszystkie pliki z SCS-u przerzucacie do gry, czyli do folderu mod po prostu, a jeszcze tego nie powiedziałem, musicie wejść do dokumentów, do Euro Truck Simulator 2, a następnie do mod, nie? I tutaj to wszystko pobieracie. Następnie ze wszystkich innych mapek, czyli z takich, które będziecie mieli zapakowane przez 7zipa albo przez WinRara, to sobie po prostu przerzucacie wszystkie też pliki, które mają końcówkę .scs, nie wrzucajcie tych readme, wszystkie te rzeczy, wszystkie te tutaj pliki po prostu przerzucacie, zaznaczacie i przerzucacie je do gry. Następnie przechodzicie na profil, w którym to chcecie zainstalować, czyli na save'a, tak, a później sobie wchodzicie tutaj w modyfikacje. Powiem wam na starcie to, żebyście nie wrzucali innych modów, czyli żebyście na początku wrzucili tylko te mody, które ja wam tutaj pokażę, żebyście nie wrzucali jakichś modów na ciężarówki, na auta, na nic innego, bo wtedy może wam to nie działać nie przez mapy, ale przez to właśnie, że wrzucicie jakieś inne mody. No i tutaj od samego dołu po prostu szukajcie tutaj tych nazw, które są tutaj i przerzucajcie od samego dołu, czyli najpierw szukacie sobie The Great Stepa, czyli piszecie sobie The Great Step i tutaj następnie przerzucacie najpierw Model 2, Model, Map, Dev i na końcu English City Names. Następnie przerzucacie Rus Map, Dev Map, Promocje, Assets, Middles 3, Middles 2, Middles 1, Media, Map oraz Dev. Następnie Promoc Middle Est Assets Package, a następnie Dev i Map Package. Następnie projekt Balkans, Assets, Map oraz Dev. Następnie Rus Map Model 2, Model 1, Map. Następnie tutaj tak, 6.roex media. Dla osób, które oglądają odcinek nie po polsku, w sensie po prostu oglądają z tymi napisami, co są na dole, to sprawdzajcie sobie, czy te wszystkie pliki nazywają się tak samo, bo po polsku można te modyfikacje inaczej czytać niż w innych językach. Na przykład ja czytam roex, a to się po polsku tak czyta. Dlatego sprawdźcie, czy macie dokładnie literka w literkę tak same, żebyście po prostu powrzucali dobre pliki, nie? Później jest R34X Assets, Model 2, Model 1, Prefab oraz 1.R3 Dev Map. Następnie Hybryda 2, później roex, English City Names, następnie Promoc. I tutaj to nie jest ważne, w jakiej kolejności szczerze rzucicie, znaczy inaczej.
lepiej zróbcie tak jak tutaj jest, o tak. Company Package, Company Definitions, Trailer Package, Main Trailer Definitions oraz Standalone Trailer. Będziecie mieli jeszcze dostępne coś takiego jak Replacement Trailer Definition i tutaj wybieracie sobie, czy chcecie Standalone czy Replacement. Jeśli wybierzecie to będziecie mieli takie, inaczej, jeśli wybierzecie ten plik, to będziecie mieli podmienione te, co są w grze, a jeśli wybierzecie Standalone, to takie dodatkowe. Ja wam polecam Standalone generalnie. Następnie jest Paris Rebuild, Sud de France, Vilnius, nie wiem jak to się czyta, po prostu rework do Litwy, Viva Malta, Ireland Map, Iberia Rebuild, Finnmark, następnie Ferry Collection, Crash Fix for Huge Combo Map oraz Worlds Combined Background Map. I to są modyfikacje, które właśnie w dzisiejszym odcinku zainstalowaliście. Co teraz robicie? Klikacie sobie tutaj zatwierdź zmiany, ale ja już nic tutaj nie zmieniałem, więc ja muszę wyjść po prostu. I następnie klikacie sobie na profil, do który chcecie wejść. Dobra, już wchodzę sobie do gry i od razu wam powiem, wy możecie bardzo, ale to bardzo długo czekać. Ja czekałem jakieś 10-15 minut, a naprawdę komputer mam, no myślę, że bardzo dobry, tak skromnie powiem, więc wy możecie czekać pół godziny, może nawet, no może godzinę nie, ale z pół godziny myślę, że możecie czekać, aż to wam się wszystko zrobi. Ważna jest rzecz taka, żebyście nic tutaj nie robili, po prostu klikajcie, żeby to wam wchodziło na tego save'a i odejdźcie od kompa, po prostu nic nie klikajcie, odejdźcie, nie wiem, herbatę sobie zróbcie, cokolwiek, nie klikajcie, bo wtedy możecie zawiesić grę, czyli będziecie może nawet musieli od początku to ustawiać, będziecie musieli dużo znowu czekać, po prostu kliknijcie i czekajcie, aż wam się to załaduje. Gdy wejdziecie sobie na mapę świata, to jak widzicie, wszystko wam tutaj działa. Jeszcze jedną rzecz, którą pokażę wam, żebyście zmienili sobie. Wchodzicie sobie do ustawień, następnie rozgrywki i tutaj na samym dole będziecie mieli coś takiego, może nie na samym dole, ale jak spolszczone nazwy miast i państw. Myślę, że w innych krajach też jest coś takiego, na przykład nazwy, nie wiem, na przykład włoskie nazwy miast, czy coś takiego, nie wiem jak to tam dokładnie się nazywa. No ale w każdym razie kliknijcie sobie to, żebyście po prostu jeszcze mieli w swoich językach. No Polacy, no to w polskim, inni to po prostu będą mieli w innym języku, bo mówię, ten poradnik jest też na inne języki. No po prostu kliknijcie sobie tą tutaj opcję, jest ona pod językiem, tutaj pierwsze kliknięcie pod językiem, jakim ma być gra, żebyście po prostu bardziej intuicyjnie wiedzieli, co to za miasto, nie? No i dobra, jak wejdziecie sobie na mapę świata, zobaczycie, że wszystko wam działa, macie między innymi na przykład, o, już myślałem, że wywali, nie, ale nie, no nigdy mi nie wywalało, więc nie wiem, czemu miałoby wywalić. Dobra, macie na przykład Maltę tutaj, no po prostu widzicie, że to działa. Niestety dwóch modyfikacji bardzo fajnych nie ma. Po pierwsze nie ma Poland Rebuilding, ale gdyby wyszedł Poland Rebuilding, musicie go sobie normalnie zainstalować z tamtej strony i wrzucacie pliki z niego pomiędzy Balkansa, w sensie projekt Balkans, a pomiędzy Rusmapę. Rozumiecie, tam w tym menedżerze. Następną modyfikacją, której jeszcze niestety nie ma, jest Southern Region. To jest dokładnie ten tutaj region po prostu jest zrobiony, bardzo fajny, tutaj macie na przykład koło rzek, koło tutaj, no w tych rejonach bardzo fajne są drogi takie leśne, w takich ala dżunglach, może nie dżunglach, ale w takich lasach, mega fajnie to wygląda, dlatego polecam wam Southern Region zainstalować jak będzie, tym bardziej, że widzicie, że tutaj jeszcze są różne drogi, które będą tutaj dokończane właśnie przez Southern Region. Jeśli zainstalujecie go, to musicie go wrzucić pomiędzy The Great Stepa, a pomiędzy pierwszy plik Rusmapa, czyli pod promocję, nie? Czyli musicie mieć The Great Step, następnie Southern Region, następnie ten pierwszy plik z Rusmapa i promoc w tej kolejności. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz o zostawieniu subika na kanale. Zapraszam was również na naszego Discorda, do którego linka macie w opisie oraz też na TikToka. Gdyby wam coś nie działało, to oczywiście piszcie w komentarzach, będę się starał pomagać. Londyn naprawdę jest mega ładnie zrobiony. Dzięki za obejrzenie jeszcze raz do końca, do następnego, siema. No i cześć!